Wzrost zamordyzmu, wzrost inwigilacji, wzrost dodruku, wzrost opodatkowania tych, którzy jeszcze coś mają. Dodruk, ten socjalizm cały, co w niby w pięknych hasłach ma pomagać najbiedniejszym czy klasie średniej, to jest tak naprawdę najbardziej destruktywny element, który niszczy tą klasę niższą i średnią. Oni nie znają podstawowych zasad ekonomicznych. Gdyby je znali, nie byliby socjalistami. Idzie powtórka z kredytów frankowych. Partnerem kanału jest strona nabiciwefranki.pl. Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach i żyj spokojnie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Drogi widzu, przypominamy, że odcinków możesz słuchać również w formie podcastu na Twoich ulubionych platformach streamingowych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. Witaj w kolejnym nagraniu. Dziś wyjątkowo się uśmiecham, bo na żywo w studiu pierwszy raz będę nagrywał z Traderem21. Witaj, Trader. Dzień dobry, cześć. Cezary Głuch, Trader21, zawitał do Warszawy. Ja również zawitałem. No i tutaj, jak pewnie osoby, które mają dobry wzrok, nagrywamy dzięki Menicy Skarbowej. Po prostu u nich na miejscu stwierdziliśmy, że nagramy. Cezary, porozmawiamy sobie dzisiaj. Nagramy 2 filmy. Myślę, że zobaczymy, kiedy one pójdą na kanale, ale bardzo fajnie twoje rozmowy się przyjęły na kanale, który też ostro poszedł do przodu, więc bardzo się cieszę. Super. A tak na początek może zaskoczę cię i nie wiem, czy wiesz. No na pewno nie wiesz, bo nikt tego nie wie. Zobaczcie, to będzie niespodzianka. Moja ksywa w podstawówce to Cezary. Czemu? Do dzisiaj, jeszcze doszłem, do dzisiaj moja ciocia, moja kuzynka, jak dzwonią do mnie, to mi mówią cześć Czarek. Wow. No serio, nigdy tego nie mówiłem, sobie nikt tego chyba nie wie, a mało osób wie. Czemu? Nie wiem, trzeba by dziewczyny zapytać w szkole, może czarowałem za bardzo. Chyba tak, ale to podstawówka, zostało to w rodzinie i tak jak niektórzy z rodziny dalej. No, czarość typowy. Typowy czarość, coś o tym chyba wiesz. Dobra, bardzo się cieszę, że przyjechałeś, że zaprosiłeś w zasadzie, bo to ty się odezwałeś. Mamy okazję porozmawiać. Chciałbym pogadać o, wiadomo, sprawach bieżących. Może ten pierwszy film ustalmy, że on będzie o takich sprawach bieżących. Pytań jest dużo i w mojej głowie, i w głowach przedsiębiorców innych. Widziałem może zaczniemy z grubej rury. Widziałem na Facebooku jedną z piekarni w moim mieście. Może najstarsza, może jedna z najstarszych. Dali informację, że cena chleba będzie 25% tańsza, że po prostu rezygnują ze swojej marży. Dostali rachunek za gaz. Kilka tysięcy tam chyba, już nie wiem, czy 8, nie, może przesadziłem, chyba 700% podwyżki. No i stwierdzili, że po prostu chleb jest takim pierwszym podstawą, że oni nie będą sprzedawać tego podstawowego chleba, który każdy musi kupić tak drogo, jak to im wychodzi. Że nie wszystkich na to będzie stać. Ja się zastanawiam, do jakiego momentu my dojdziemy w tym roku, właśnie w 2022, kiedy w styczniu już takie rzeczy się dzieją. Słyszymy właśnie o tych podwyżkach cen gazu. Jak ty to widzisz? Jesteś trochę dalej w Hiszpanii, więc nie wiem, czy wiesz o tych wszystkich rzeczach, czy po prostu trochę jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie bardziej tak. Znaczy mnie też doświadczyły podwyżki, dlatego że podwyżki cen energii miały miejsce w całej Europie i w Polsce akurat na tle innych krajów one są inaczej. Cena energii w Polsce jest relatywnie niska. Jest to przykre, ale jest to efekt skrajnie nieudolnej polityki energetycznej całej Unii Europejskiej. Czyli odchodzimy od węgla, bo CO2, odchodzimy od atomu, bo się go boimy. Będziemy produkować jak najwięcej energii z wiatraków, z solarów, a nie jesteś w stanie w ciągu dekady dokonać tak karkołomnych zmian. I o ile postawili tą ochronę środowiska, która ma większe bądź mniejsze znaczenie, bo to, czy dwutlenek węgla jest toksyczny, to możemy mieć różne zdania na ten temat. Więc jest to gaz, który zużywają rośliny i bez których nie mogą się rozwijać, ale ta polityka doprowadziła do tego, że w pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, że gdzieś się pojawiają jakieś braki, co przekłada się na wyższe ceny energii. Natomiast ja na to patrzę troszkę z innej perspektywy. To nie jest tak, że nagle Arabia Saudyjska, Katar, Stany Zjednoczone, Rosja przestały nagle wydobywać ropę czy gaz, bo coś się fundamentalnie zmieniło. Te ceny, w zasadzie wzrost cen węglowodorów, to nie jest odosobniony przypadek. Wzrosły bardzo mocno ceny surowców rolnych, metali przemysłowych, węgla, uranu. Węgiel przecież podrożał 250% w zeszłym roku. To jest efekt polityki zastosowanej po COVID-zie. Dlatego, że zamknięto całą globalną gospodarkę, zerwano łańcuchy dostaw,
zduszono gospodarkę, jednocześnie uruchomiono dodruk na bezprecedensową skalę. Więc jeżeli widzisz takie rzeczy jako, powiedzmy, inwestor, jako bank inwestycyjny, jako człowiek, który dysponuje mniejszymi, większymi pieniędzmi, to wiesz, że jeżeli zamykasz gospodarkę i robisz to wszystko, co zrobiono na początku 2020 roku i jednocześnie zwiększasz ilość waluty w obiegu o 20%, 18%, w zależności od kraju, to się przerodzi inflację prędzej czy później. Co robisz? Ładujesz się w surowce. I dochodzi do takiej samospełniającej się przepowiedni. To, co zostało zrobione globalnie w 2020 roku, przełożyło się na drastyczny wzrost ilości waluty w obiegu. Więc ludzie, którzy inwestują na rynkach kapitałowych, wiedzieli, że powinni teraz załadować się mocno w surowce. I to właśnie popyt spekulacyjny doprowadził do tego, że surowce zaczęły tak gwałtownie wzrosnąć i efektem tego dzisiaj mamy inflację. Moim zdaniem jest to też podkręcone bardzo przez banki centralne, dlatego że ja od lat powtarzam, że im zależało na wywołaniu wysokiej inflacji, dlatego że w ten sposób jesteś w stanie zdewaluować zadłużenie. I mimo, że nominalnie zadłużenie globalne w ciągu ostatniego roku urosło, to realnie w porównaniu do wielkości gospodarki ono już spada. A spada dlatego, że mamy inflację pewnie na poziomie 10 czy 12%. To realną, bo CPI to jest coś zupełnie innego. I to raczej nie jest koniec. Takich przypadków będzie więcej. Przykre jest to, że ten dodruk, ten socjalizm cały, co niby w pięknych hasłach ma pomagać najbiedniejszym czy klasie średniej, to jest tak naprawdę najbardziej destruktywny element, który niszczy tą klasę niższą i średnią. Przecież poziom osób, które żyją w jakiejś takiej skrajnej biedzie, tam poniżej jakiegoś progu ubóstwa w Polsce, wzrósł 1/4 w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I to właśnie do tego doprowadzi socjalizm i do tego prowadzi dodruk. Tylko niestety ludzie potrzebują trochę czasu i muszą dostać kopa, żeby się obudzili. Bo jak słyszą, że rząd da to, rząd da tamto, no to wszyscy się cieszą. Tylko nie zdając sobie sprawy, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Może albo je zabrać tym, którzy pracują w podatkach, albo może dodrukować, czyli uderzymy w was inflacją. I właśnie z tym mamy niestety dzisiaj do czynienia. Drodzy widzowie, ostatnio nagraliśmy materiał dotyczący finansów osobistych z Dawidem Kozioł i spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem. Na ankietę podpiętą do filmu dostaliśmy ponad 300 odpowiedzi, dlatego postanowiliśmy, że będziemy w nowym roku rozwijać ten projekt i uczyć świadomego zarządzania finansami. Jeśli również chcecie zostawić swój głos w tej ankiecie, link do filmu i ankiety macie w opisie poniżej. No tak, robi jedno i drugie. Jadąc tutaj z Katowic dzisiaj przez te kilka godzin do Warszawy, dość szybko, bo trasa zrobiona, więc przyjechaliśmy szybciej, to widzieliśmy billboardy Nowego Ładu. No i na tych billboardach tarcza chyba antyinflacyjna, tak się to nazywa. Obniżamy cenę prądu, gazu i tak dalej. Tam kilkanaście po prostu, no tak jak mieliśmy ostatni rok inne banery zachęcające dzięki sportowcom do pewnego działania, to teraz znowu mamy zaplanowane działanie. Zastanawiam się właśnie, jakie ty masz przewidywania na ten rok? No bo on się dopiero zaczyna. Jesteśmy na początku stycznia. Tak, nagrywamy chyba 11. Dzisiaj mamy 11 stycznia. No bo mówisz, że to się będzie rozkręcać. No to na co ja mam się przygotować jako mieszkaniec Polski, który tutaj żyje, który mieszka na Śląsku i chce wspierać. Idę ostatnio na kawę i dziewczyna mnie pyta o to, czy mam paszport na kawie w mojej ulubionej kawiarni. I myślałem, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mnie pytał o moje. Ja mówię, to jest moja prywatna sprawa. Mówię, o co? Ja chcę kawę i tyle. Ona mówi, musi pan powiedzieć, albo tam są drzwi. Wprost. Zastanawiam się właśnie, do jakiego momentu to dojdzie. Jest początek roku, mówimy właśnie o inflacji, o tym, że ci przedsiębiorcy dostali też właśnie pod żebra tymi rachunkami, że tutaj nas nie chcą wpuszczać. Pytanie, jak bardzo oni chcą ingerować w tą naszą wolność z każdej strony, właśnie medyczna, gospodarcza, wolnościowa, bo nawet na kawę zaraz nie wejdziemy, jeśli nie będziemy tacy czy inni. I tak się zastanawiam, jak ty widzisz po prostu, jakbyś chciał, nie wiem, no zastanawiasz się na pewno, jako mądra osoba, też masz majątek, masz wiedzę, jesteś w Hiszpanii, która jest chyba jeszcze bardziej komunistyczna i socjalna niż Polska, mam wrażenie. Możesz to potwierdzić właśnie, więc jak będzie wyglądała ta Europa w ciągu tych miesięcy? Wzrost zamordyzmu, wzrost inwigilacji, wzrost dodruku, wzrost opodatkowania tych, którzy jeszcze coś mają. Tak bardzo,
jak bardzo sobie na to pozwolimy. No bo jeżeli ktoś ci odmawia wejścia do restauracji, do kawiarni, bo nie masz paszportu, no to ja się zastanawiam, gdzie byli ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli przeciwko temu, kiedy próbowano wprowadzać tego typu prawo. Ludziom się nie chce zwyczajnie protestować. Ludzie zachowują się niestety jak takie tępe marionetki. Idą na wielkie protesty w obronie TVN-u, idą się tam naparzać o to, czy prawo aborcyjne ma być złagodzone, czy większy rygor wprowadzone. A kiedy chodzi o tak naprawdę rzeczy, które są nam każdemu bliskie, czyli dodruk, podatki, kwestia jeszcze większych obostrzeń ograniczających naszą wolność, to ludzie są strasznie bierni i politycy to niestety bardzo ładnie wykorzystują. Ja na przykład ostatnio właśnie rozmawiałem, bo podobne ograniczenia wprowadzili w Hiszpanii. Tylko tam musisz pokazać paszport. Ja go oczywiście nie mam, ale mówi właściciel, kurczę, no ja znam cię, ty powiedz, że masz. No mówię, mam, ale to w ogóle po co mnie pytasz o to? To jest moja prywatna sprawa, no bo jak mi wpadnie kontrola, to mogę dostać mandat od 40 do 60 tysięcy euro. Euro. Tak. W Hiszpanii są horrendalne mandaty, więc mówię, słuchaj, no musisz sobie z tym jakoś poradzić, no. Tu jednak policja dorastała z tobą i tak dalej. Mówi, ja nie chcę w takim razie zostawiać tu pieniędzy. I przyniosłem się po prostu do mojego ulubionego Hindusa, gdzie zazwyczaj jadam, nie wiem, raz w tygodniu, czasami 2 razy. Świetna knajpa, super jedzenie, bo wiem, że on mi nie nawet zada takiego pytania, bo zna moje podejście i zresztą ma bardzo podobne, więc ja po prostu wolę wydać pieniądze gdzieś indziej, gdzie tylko mogę, płacę gotówką, żeby pomóc tym ludziom. Super. Ja też pytam często właśnie, czy wolicie gotówką? Tak, jak najbardziej. No i dokładnie, dostaje fakturę Paragon Proforma, którego on nie musi nigdzie rejestrować i dzięki temu zachowa dla siebie te 30% pieniędzy, które rząd socjopaty by po prostu zmarnował w ten czy inny sposób. Także no przykre jest to, że takie piekarnie, tak jak powiedziałeś, no, najstarsza piekarnia sprzedaje teraz bez marży, dlatego że jeżeli będzie dalej tak robić, to nie będzie na podwyżki dla pracowników. Być może część pracowników odejdzie. Jeżeli nie odejdzie, to być może właściciel będzie miał motywację utrzymać tą cenę na siłę i pójdzie w kierunku obniżenia jakości. Więc albo ludzie zaakceptują wyższe ceny i obwinią za to nie tego biednego sklepikarza czy piekarza, tylko rządzących, którzy po prostu zamykają gospodarkę, drukują jak szaleni, a później dziwią się, że mamy inflację. Swoją drogą to tarcze inflacyjne, to są antyinflacyjne tak naprawdę, jak im się przyglądają, to będą tarcze inflacyjne. Zobacz, obniżono podatek VAT na jakieś tam podstawowe dobra konsumpcyjne z 5 chyba do 0. I to jest dobry ruch. Ale jeżeli za tym nie pójdzie cięcie socjału, tych bzdurnych wydatków, czy dotowania nierentownych spółek Skarbu Państwa, to będziemy mieli większą dziurę w budżecie. Skąd pozyskamy środki? No tak jak od 2 lat bierzemy, dodrukujemy. Więc to się znowu przełoży na wzrost ilości waluty w obiegu i to się przełoży niestety na dalszy wzrost cen. Jeżeli mamy takich, nie wiem, lewaków, no skrajnie tępych ludzi u władzy, no bo socjalista ewidentnie kojarzy się z idiotą. Dlatego, że jeszcze nigdy eksperyment socjalistyczny nie przyniósł niczego dobrego. Ludzie uważają, że mamy wysoki standard życia w krajach skandynawskich, mimo że to są kraje socjalistyczne. Nie. To są kraje, które wyniosły wysoki standard życia ze względu na to, że się rozwijały w gospodarce rynkowej, kapitalistycznej, gdzie udział państwa był relatywnie mały, a dzisiaj po prostu jadą w ten sposób. Hiszpania też najwyższy standard życia miał w okolicy 99 roku, tak jak rozmawiam ze znajomymi, a mieszkam w tym kraju już ponad 8 lat. I od tego czasu jest taka równia pochyła w dół. Więc socjalizm zawsze zawodzi. Problem jest taki, że ludzie, którzy głoszą socjalistyczne poglądy, większa równość, czyli patrz równanie wszystkich w dół, kupimy sobie dobrobyt, no bo jak brakuje pieniędzy, to wystarczy je wydrukować. Oni nie znają podstawowych zasad ekonomicznych. Gdyby je znali, nie byliby socjalistami.
Ale myślisz, że to, że naród jest głupi finansowo, mogę to powiedzieć szczerze, to jest prawda. Że to jest po prostu, to jest woda na młyn dla rządzących, dla ekipy, która nie chce edukować ludzi, puszcza w telewizji to, co się po prostu ma oglądać, to, co ma tych ludzi zahipnotyzować, ale tam żadnej wiedzy totalnie finansowej nie ma i później dziadek, który pewnie przepracował za 40, jak nie 50 lat dla tego kraju, nie szanuje siebie, bo mówi takie głupoty, kupując te ziemniaki coraz droższe, że inflacja? Rząd sobie już dawno z tym poradził, a w ogóle mnie to nie dotyczy, bo jestem na emeryturze. Więc jak ludzie takie głupoty mówią, to... Jak go może to nie dotyczyć, skoro oficjalna inflacja jest powiedzmy na poziomie 9%, realna pewnie 12%, może 13%. Nie wiem, czy ma waloryzację rent i emerytur, ale średni poziom wzrostu wynagrodzeń to jest niecałe 5%. Dostał więcej, zapewne 100 zł, ale w sklepie wyda 200 zł miesięcznie, jak nie 300. Ale więcej. on nie potrafi liczyć. 90% populacji nie wie, czym jest procent składany. Ludzie nie wiedzą, ile zarabiają. To żeśmy rozmawiali na samym początku tutaj, że są programy nawet w telewizji, oglądaliście zapewne, że były pytania. Ludzie nie mają budżetu, nie liczą, ile ta wiedza im wpływa. jest. Wystarczy trochę poczytać, odciąć się, przestać oglądać jakieś bzdurne programy rozrywkowe, które nas tylko otępiają i zacząć czytać. Ale problem jest taki, że Polacy czytają średnio mniej niż jedną książkę. Żydzi czytają ich kilkanaście, czy niektórzy kilkadziesiąt, dlatego w przeliczeniu do wielkości populacji mają największą ilość patentów. A to przypomniało mi się tutaj a propos wiedzy, o której mówisz, że warto czytać, warto się uczyć. Nie wiem, czy nie zadałem tego pytania. Jakie kanały YouTube'owe lub w ogóle skąd, co mógłbyś polecić, jeśli chodzi o wiedzę, ale angielską? To, co w Polsce, to my znamy w większości tutaj. Jakieś 2-3 miejsca, gdzie można się... George Gammon, Lynn Alden, Mark Faber. Jak ktoś chce większy przekrój, może posłuchać Petera Schiffa i jednocześnie Harry'ego Denta, bo to są dwa przeciwstawne takie ośrodki. No to masz już 5. Okej. Kolejna kwestia, która już się pojawiła, czyli wzrost stóp procentowych i w związku z tym raty to the moon, jak to niektórzy mówią. No to początek. To jest początek, tak. A już jest to the moon. Ostatnio ktoś wrzucił, mój kolega dobry Dawid, przepraszam cię Dawid, ktoś, to jest twój artykuł. I tam z tego co pamiętam 600 tysięcy złotych kredyt, 600 tysięcy złotych, wcale nie taki duży przecież przy tych cenach nieruchomości. Myślę, że w Warszawie, gdzie jesteśmy, to ciężko by było coś ogromny kupić. w relacji do zarobków. To tak, 600 tysięcy w Warszawie, sami warszawiacy mi potwierdzicie, że 15 tysięcy złotych to jest dobra cena za metr tutaj i 20 no takie są ceny w Warszawie. Jesteśmy w centrum, mamy niedaleko, więc z tego co wiem nawet 30 tysięcy w samym tutaj centrum za metr. No i dobra, 600 tysięcy złotych kredytu na 25 lat, rata od września do stycznia po tych podwyżkach styczniowych już, oczywiście ona jeszcze się jakby nie naliczyła, ale już jak ktoś ją policzył wzrosła o 780 zł, jak dobrze pamiętam. Dużo. Bardzo dużo. I to jest początek, dopiero mamy stopę na poziomie 2,25, tak? Dobrze pamiętam aktualnie. Jakoś tak, nawet nie przywiązuję do tego uwagi, ale to nie jest ważne. No właśnie człowiek ma 4,5% powiedzmy realnej raty, no bo trzeba doliczyć marżę. Marżę, dokładnie. Ale jeżeli stopy są utrzymywane na poziomie 2 z kawałkiem, a inflacja nawet oficjalna sięga 9%, 9 już oficjalna to teraz wyszła, wyobraźmy sobie, że hipotetycznie, że bank podnosi, RPP podnosi, no powiedzmy 2% poniżej inflacji, czyli 7%. Dorzucimy do tego jakąś marżę, mamy 9%. 9% od kredytu na 600 tysięcy to jest 54% samej raty odsetkowej. Odsetek rocznie, tak? Tak. A do tego jeszcze jest spłata kapitału. I do tego jest kapitału. jeszcze kapitał, nie? Także ja się boję, że w jakiejś perspektywie czasowej, niekoniecznie w tym roku, że no dojdzie do prawdziwej rzezi tutaj. Jest pewne światełko w tunelu. Ludzie narzekają na wzrost rat kredytowych, ale te kredyty im się ciągle dewaluują, no bo jeżeli masz inflację na poziomie 9%, realną pewnie 12%, a jednocześnie płacisz te 4% raty, to w długim terminie spora część kredytu ci się po prostu zdewaluuje. Ty oberwiesz w międzyczasie wyższymi ratami. Jak będziecie na nie stać, to dobrze, jak nie, to jest naprawdę duży problem. Ale to jest znowu brak edukacji. Ale myślisz, że czeka nas jakiś taki Armagedon? No bo przecież za nami rok 2021, gdzie rekordowa ilość tych kredytów została udzielona, bo 250 tysięcy nowych. Mamy tak. Wiadomo wcześniejsze, no ale mieliśmy te stopy na chyba 0,5 historycznie nisko. No i teraz mamy cały rok przed nami 2,22 i jeszcze 2,23, więc idzie powtórka kredytów frankowych. Najwięcej kredytów zostało udzielonych w ostatnich 12 miesiącach
przed osiągnięciem minimum na franku. Tak, pamiętam. I później zaczął się płacz i teraz będzie dokładnie to samo. Bo w 2007 i 2008 roku mieliśmy bardzo drogie nieruchomości względem zarobków i rekordowo taniego franka. W roku 2021 mieliśmy rekordowo drogie nieruchomości i rekordowo tani kredyt. I teraz ten kredyt zaczyna drożeć. Więc ci, którzy mają dużą poduszkę bezpieczeństwa, dla których te 700 zł, o których wspomniałeś, nie ma dużego znaczenia, to dźwigną. Jak im wzrosną stopy procentowe, powiedzmy z 4, bo realnie płacą teraz 4, wcześniej płacili 2, no to powiedzmy do 6, do 8, to też to udźwigną. Ale wiele osób, które marzyło o własnym mieszkaniu, które zakredytowały się po korek, bo pozwalała na to ich zdolność kredytowa, kiedy te stopy procentowe były najniższe i nie myśleli, żeby się zabezpieczyć przed wzrostem stóp chociażby na 5 lat, być może będą musieli sprzedać mieszkanie i przenieść się do czegoś mniejszego, bo inaczej czeka ich bankructwo i tak czy tak odebranie tego mieszkania. Ale sprawi to, że ceny wtedy spadną? Myślisz, że to będzie... Wartość mieszkań spadnie. Że to będzie taka ilość tych problemowych spraw, no bo... Kluczowe jest to, do jakiego poziomu wzrosną stopy procentowe. A czy my jesteśmy w stanie to jakoś, no nie mamy szklanej kuli, ale jesteśmy w stanie. Po tych decyzjach, które się dzieją, to będzie szybciej niż później? Czy ten rok jeszcze będzie, no mamy 11 chyba, tak? Jeszcze zebrań RPP w tym roku, czy 10? To nie jest ważne, ile mamy, bo można jest awaryjnie zebrać, można podnieść stopy skokowo o 10 punktów procentowych. Okay. Czyli takie minimalne zmiany też można zrobić, których nie będzie można tam wyczuć w racie, tak? Nie. 10 punktów procentowych, czyli przykładowo z 2 podnosisz na 12. Aha, okay. Taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, ale do takich podwyżek dochodzi wtedy, kiedy zbyt długo się czeka na podniesienie stóp procentowych i kiedy ta różnica między realną inflacją a stopami procentowymi jest zbyt duża, zbyt długo. Wtedy osłabia się waluta. Żeby przeciwdziałać osłabieniu, inwestorzy widzą, że jest problem z walutą i ewakuują się. Wtedy przykładowo dolar, euro zaczyna drożeć. Przeciwdziała temu bank centralny, pozbywając się rezerw walutowych, czyli sprzedaje dolary, euro, kupuje złotówki. Jak się wyprztyka z rezerw, to wtedy taki kraj i waluta jest bardzo łatwym celem spekulantów. I widzą, że możemy zagrać na wzmocnienie kursu walut względem złotówki. I rzucają duży kapitał i bank centralny zawsze kapituluje. To jest przeciwko dużym graczom, taka Polska, NBP nie ma najmniejszych szans. I gdyby do tego doszło, to ostatnią deską ratunku jest podniesienie stóp procentowych, ale nie o 0,5%, 2, 8, 10. To na początek i sprawdzasz, czy globalny kapitał wraca. Tu jest wtedy konkretne przesłanie. Nie opłacało wam się trzymać kasy, jak lokaty płaciły 2%, ale teraz macie i zdołowaną złotówkę bardzo tanią i jednocześnie 12% odsetek. Jak to podziała, to dobrze. Jak nie podziała, to podnosi znowu skokowo. Ale co, ludzie nie wyjdą na ulicę? Wtedy faktycznie jak już dostaną po tyłku, mówisz 10% wzrost stóp procentowych skokowo? Nie wiem. Nie wiem, ale to nie jest ważne, czy ludzie wychodzą, bo jeżeli ludzie wyjdą na ulicę bo płacą zbyt duże raty, to jednocześnie, jeżeli ulegnie im Rada Polityki Pieniężnej, to zaraz będziemy mieli drastyczny kryzys walutowy. Będziemy mieli franka, dolara, euro dużo droższego niż dzisiaj. Jeżeli taki kraj jak Polska importuje ropę płacąc za to w dolarach, no to nagle się okaże, że będziesz miał paliwo po 12 zł. Wysoka inflacja jest najgorszym, co może zdarzyć się dla danego kraju i kryzys walutowy. To jest tragedia. Więc przypuszczam, że taka Rada Polityki Pieniężnej, nie mając wyboru, podniosłaby to. Ludzi by się spacyfikowało przy pomocy policji. No, skoro pacyfikowano inne protesty, to czemu nie ten? Przedsiębiorców pacyfikowano niedawno, tak. I tym by się skończyło. Pytanie, czy taki wzrost stóp zatrzymałby się na poziomie 18% jak w Rosji, czy raczej 30% jak na Ukrainie, czy może 60% jak w Argentynie. To już są drastyczne scenariusze, bo jeżeli ktoś ma kredyt, to naprawdę ma gigantyczny problem. Natomiast ja uważam, że nie ma co też ludzi straszyć, bo ryzyko wystąpienia takiego kryzysu walutowego jest niskie. Myślę, że w perspektywie 3 lat to oceniłbym to może na 15%, ale kluczowe jest to, że Rada Polityki Pieniężnej będzie teraz podnosić stopy procentowe, żeby wyrównać różnicę pomiędzy inflacją a stopami. No bo mamy, jakby nie było, minus 5%
Stopy. No bo jeżeli mamy inflację bliżej, nie wiem, 8%. 8,6, tak? Ogłoszona. No to mamy 8,6, a stopy mamy na 2,5, to mamy -6. To jest chore. Powinno być +1, +2. Dobrze powiedziałeś, że nie straszmy ludzi, bo fajnie, gdybyśmy tutaj przekazywali dobre informacje, aczkolwiek dobrze, że ten program jest. No chciałbym, żeby on był prawdziwy, żeby te informacje nasi widzowie świadomi bardzo, bo... No nie ma co słodzić. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jak brać kredyt, to brać kredyt o stałym oprocentowaniu. Tak. Bo stopy procentowe wzrosną i ci, którzy nas posłuchali, dzisiaj mogą spać spokojnie. Mój brat posłuchał i wziął stałe. No i ma 5 czy 4 lata spokoju. A reszta osób, która się połaściła na te niższe raty, czy ze względu na chciwość, czy ze względu na takie mentalne odrzucanie zagrożeń, czy ze względu na niedbałość, bo się nie chciała edukować, no dzisiaj niestety płaci za to cenę, a ta cena będzie dużo wyższa w przyszłości. Zresztą ja sam pewnie wezmę kredyt, bo niedługo pewnie będę budował dom w Hiszpanii. Ja tych pieniędzy nie potrzebuję, ale wezmę największy kredyt, jaki tylko będę w stanie, po to, żeby on mi się zdewaluował, bo ciągle mogę płacić 1,5% odsetek na 30 lat. Nie na 5, na 30, bo takie kredyty są dostępne w strefie euro, jak masz relatywnie dobrą sytuację finansową. Dobrze powiedziałeś właśnie, że nie chciałbyś tych osób straszyć. Mamy tych osób świadomych bardzo dużo. Ja dostaję też często wiadomości. Skrzynkę mam przepełnioną, nie mam kiedy tego czytać. Już nie czytam. Będę miał teraz sobie do pomocy, bo jest tego dużo. Ale to mnie cieszy. Nie wiem, czy widziałeś film z Kasią Szewczyk u mnie na kanale. Dostałem go od chłopaków z teamu. Genialna osoba. Genialna osoba. Muszę obejrzeć jej wszystkie filmy. Co ty na to, żeby kiedyś spotkać się razem? Bardzo chętnie. Super. Kasia? Załatwione. Super osoba, która pracuje z świadomymi ludźmi od chyba 17 lat. Słyszałem, że jest mega odjechana w naszych klimatach. Tak. Jakby film ma 800 chyba 30 000 wyświetleń i jest dwa miesiące do tyłu i on cały czas kręci wyświetlenia. Super, oby go nie zdjęli. Oby, więc się cieszymy, że jest. No i tutaj właśnie w kontekście tego chociażby co Kasia, no bo Kasia jest nową osobą, jej nigdzie nie ma, ona nigdzie nie nagrywa, pojawiła się tylko u mnie, już kilkukrotnie, ale tylko faktycznie u mnie na kanale, więc cieszy mnie to, że bardzo dużo ludzi świadomych z całego świata, dosłownie przez Islandię po Australię, Polaków napisało, że cieszą się, że jest nas tak dużo, bo skoro ten film tylko zobaczył 800, plus ktoś siedzący najczęściej obok, to już jest 1,5 miliona. I mega wynik. Ci ludzie właśnie pytają, oni są tacy świadomi i nawet szczęśliwi, mógłbym powiedzieć, że oni się tak bardzo nie boją. I ja bym powiedział teraz, dobra, że gospodarka swoje, że inflacja swoje, że ekonomia, że szaleni politycy, że różne nakazy, zakazy, że my na wiele rzeczy się nie gućmy, bo wtedy faktycznie ta wajcha będzie przesuwana dalej. Ale chciałbym cię zapytać właśnie, jak ty to widzisz, siedząc w Hiszpanii, widząc Hiszpanów bierność Polaków, myślę, że nawet chyba większą bierność Polaków niż niektórych Europejczyków, którzy na ulicach są, a Polaków jakoś nie ma, wszystkim jest dobrze, mam wrażenie. Który z krajów, bo mnie często ludzie pytają, Grzegorz, jestem Europejczykiem, mieszkam wszędzie, mieszkam w Holandii, gdzie jechać, gdzie jest najbardziej normalnie? Więc pytam światowca, który jeździ, który ma kilka miejsc w Europie. Nie jesteś w stanie odpowiedzieć, dlatego że wszystko się może bardzo zmieniać. Austria jeszcze 1,5 roku temu była fajnym, wolnym krajem. Sebastian Kurz naprawdę robił genialną robotę. A teraz? Musieli coś wyciągnąć na niego, bo w pewnym momencie zasłaniając się koniecznością dbania o rodzinę odszedł. Powołano kanclerza chyba na 10 dni, który zamknął Austrię, wprowadził mega rygor. No i dzisiaj Austria już bardzo Australię przypomina. Tak. Niektórzy to mylili, słabi z geografii i dzisiaj można to 1 do 1, to jest to samo praktycznie. Dokładnie. No. Ja na przykład miałem jedną rzecz do załatwienia w Niemczech i miałem bardzo duże problemy, żeby się zameldować w hotelu, bo się dowiedziałem, że bez paszportu się nie da. No dało się, ale było trudniej. Trudniej. Ludzie kombinują, próbują sobie wzajemnie pomagać, no ale ci psychopaci, którzy ustanawiają takie rygory, niestety tłamszą to społeczeństwo, więc po prostu edukacja. Przez edukację do takiego impulsu działania. Ja jakoś się specjalnie tym nie przejmuję, co się dzieje, bo rynek nie lubi próżni. Jak coś potrzebujesz, to zawsze znajdą się ludzie, którzy dostarczą poza systemem odpowiednie usługi, towary. W ramach takiego systemu też da się Mam wrażenie, że całe życie na to czekali, żeby właśnie móc teraz gdzieś wyciągnąć i żyć trochę poza systemem. Coraz więcej do mnie ludzi dzwoni, którzy mówią, nie płacę podatków,
kupuje jedzenie w innych miejscach, wymieniamy się barterowo. Ostatnio grupa nawet na Telegramie powstała. Genialnie. I ludzie się barterowo wymieniają, piszą wprost. Jestem hydraulikiem, bardzo chętnie chciałbym na przykład jedzenie, żeby go nie musieć kupować w sieciówkach. Jeśli ktoś robi ogórki, przetwory, zaprawy jakieś, wszystkie te rzeczy. Wspierają się. I to jest dla mnie w ogóle szok, że to tak działa i uważam, że to tylko będzie rosło. Widzę ile grup, jak dużo ludzi, tych świadomych, którzy piszą, Kasia, czy te grupy z Australii, z Polski, z Niemiec, oni mówią naprawdę, Grzegorz, jest nas bardzo, bardzo dużo. To nie jest kilkanaście osób, to jest kilkanaście tysięcy ludzi. Nie możemy na tylko początku. dać sobie odebrać gotówki, Tak. bo ta gotówka nawet przy małych limitach nam jeszcze daje jakąś No to właśnie, działalność. no to jaka jest droga do CDBC, tak? Czyli to jest ten moment wysokiej inflacji, później, nie wiem, zadłużenia nas i takiego białego konia, że to jest rozwiązanie, że rząd tam daje tą walutę cyfrową? To jest inaczej. Banki centralne i rządy, żeby się odłużyć, próbowały wywołać wysoką inflację już tak naprawdę od czasu bankructwa Lehmana w 2008 roku. I uruchomiono dodruk, ale większość z tego dodruku poszła do systemu finansowego, a nie do realnej gospodarki. Do gospodarki też sporo trafiło, ale nie było inflacji, bo spadało tempo cyrkulacji. Czyli ludzie wolniej wydawali kasę, bo gospodarka zaczęła się trochę pogarszać, zwijać i tak dalej. No i globalnie. I wymyślili sobie CBDC, czyli pieniądz, który będziesz dostawał pewnie na swoje konto w banku centralnym, czyli jak będziesz niepokorny, to ci go wyłączą, za taki wywiad na przykład, który możesz wydać tylko na określone dobra. Czyli patrz, energię, żywność, po to, żeby podkręcić inflację. Jak nie wydasz tych pieniędzy, to ci po miesiącu zabierzemy 15, 30 albo 100%. Więc to było narzędzie od początku zaprojektowane do tego, żeby wymusić wysoką cyrkulację waluty. To jest tak jak w 2020 roku, kiedy wydrukowano ogromną ilość waluty, rzucono to na rynek, nie było inflacji, bo się załamało tempo cyrkulacji. Ludzie nie wydawali. Kitrali pieniądze, tak? Dokładnie, bo nie wiadomo co będzie. Nie wiem, czy nie stracę pracy. Moja żona właśnie straciła, więc być może ja też stracę. Nie wiadomo, czy nas na dłużej nie zamkną. Spłacasz kredyty i budujesz oszczędności. A teraz, kiedy ludzie zobaczyli, że już jest ok, zaczęli pieniądze wydawać i stąd tak wysoka inflacja. Wcześniejszy dodruk i powrót do normalnego tempa. I z tym tempem mieli duży problem. A jak wprowadzisz CBDC, no to możesz usłyszeć, że jak nie wydasz tych pieniędzy w tym miesiącu, to ci je zabierzemy. I to będzie tylko pierwszy krok, bo z czasem w interesie banku centralnego, czyli tych psychopatów na szczycie, jest to, żeby ludzie w ogóle nie mieli alternatywy. Czyli nie mieli pieniędzy w gotówce, nie mieli pieniędzy w normalnym banku. Bo jak dzisiaj jakiś, nie wiem, chcą cię zniszczyć, no to urzędnik ci zablokuje konto firmowe. Totalnie bez podstawy. Później przedłuży blokadę na 3 miesiące. No to jak wiesz, jak sobie poradzić, to załatwisz sobie szybko konto w innym banku albo za granicą, do którego nie będzie miał dostępu. I jakoś możesz funkcjonować. Ale jeżeli będziesz miał jedyne konto tylko i w swoim banku centralnym i ci takie konto wyłączą, to nie pójdziesz zrobić zakupów. I ludzie jakoś nie widzą tego zagrożenia. Im bardziej skorumpowany i zbankrutowany rząd, tym bardziej posuwa się do przodu w takich totalitarnych zapędach. A pieniądz cyfrowy daje im naprawdę potężne możliwości. Masz na przykład oszczędności, bo ciężko pracowałeś od podstawówki do dzisiaj, zarobiłeś na coś, a w pewnym momencie, według naszych danych twoja wartość netto wynosi tyle i tyle, na to składa się to i to. Zapłać podatek w wysokości 10%, bo nam brakuje na zasiłki dla innych. No i zabierzemy ci z automatu z twojego konta z gotówki, część z twoich aktywów finansowych ci spieniężymy, ale zabraknie, więc sprzedaj jeszcze jedną nieruchomość, którą masz, przecież stać cię. No to znaczy, my to rozumiemy, tak? Ja też wierzę, że wielu oglądających to rozumie, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie. To chciałbym zapytać jeszcze, i to jest chyba ważniejsze pytanie, jak my się powinniśmy zachowywać? Bo to, że się nie zgadzamy na coś i jeśli hotel jeden nam mówi, że tak, to my mówimy nie, ja tu pieniędzy nie zostawię, idę dalej i znajdę i pokazuję, że znajdę. Ja jeszcze wrócę do tego, co zrobiłem z tą restauracją. Zgłosiłem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo się zapytałem mądrzejszy od siebie, co mam zrobić z taką dziewczyną, która mi wyskakuje z paszportem. Ja mówię, ja nie jestem na lotnisku. I ona mnie będzie legitymować. I są zgłoszeni do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ja im to powiedziałem, że ona się ma tak nie zachowywać, bo jesteśmy w Polsce, jesteśmy równi i albo będziemy, młoda dziewczyna 20-letnia i ona już się uczy takich rzeczy, jak ona przez rok takie rzeczy będzie robić. Ona prawdopodobnie jest na tyle ograniczona, że musi w ten sposób, kiedy jej ktoś dał odrobinę władzy, tą władzę prezentować. Dokładnie. Więc pytanie, Cezary, co mamy robić?
konkretnie co powinniśmy mądrze Próbować ludzie, się jednoczyć. czy właśnie, ale w jaki sposób? My, Robić jako grupy? osoby znane, jako osoby, które są tam powiedzmy jakimiś autorytetami dla dziesiątek czy setek tysięcy osób, możemy ładować nasz czas w ich edukację, żeby oni zrozumieli, co się dzieje. Żeby byli w stanie odróżnić jakiś bełkot ustawiony na przekierowanie baranów w określonym kierunku od tego, czy coś, co słyszą, jest prawdą, czy tylko ma ich w odpowiedni sposób kierować. Więc edukacja to jest pierwsza rzecz. Ja chciałem na przykład dać przykład wśród moich znajomych, jak były te pierwsze lockdowny. Zobaczyłem szybko taką ulotkę elektroniczną na WhatsAppie, ktoś rozesłał w Hiszpanii odnośnie protestów przeciwko lockdownie. Idziemy. Wiesz co? Były 4 osoby. Policjant na rowerze, który miał tego pilnować i 3 Polaków. A Hiszpanie mieli na to wywalone, bo był jakiś mecz. Maniana, dokładnie. No ręce mi dosłownie opadły. To też widać w Polsce, bo są i mniejsze, i większe protesty. Na ulicach nie widać takich protestów jak ostatnio gdzieś w Niemczech, w Austrii. Ja widzę pochody wielotysięczne, gdzieś właśnie na sygnalach, na zamkniętych grupach, gdzie po prostu są te wideo przesyłane. U nas tego nie ma, więc pytanie, my nagrywamy, my dajemy wiedzę, my pracujemy, przesyłamy, żeby ten YouTube oczywiście, póki jest, daje możliwość, żeby ten film nie obejrzało 100 osób, tylko może 100 000 albo i więcej. Więc to jest super. Ale co jeszcze można zrobić, żeby żyć normalnie za kilka lat? Ostatnio ktoś powiedział, że jego dziecko nie pamięta czasów, kurczę, nie pamiętam, ale to było przerażające, jak to słyszałem. Jego dziecko nie pamięta czasów, kiedy ludzie chodzili bez masek. Masakra. Bo jest tak młode, że się urodził chyba 5 lat. Ja mam dokument już, który zwalnia mojego syna z noszenia maseczki w szkole, ale on ma trochę z tym problem, bo wszyscy są w maseczkach. Tak. I co powie pani? Pani wie, że ze mną może tylko merytorycznie rozmawiać, dlatego w ogóle się nawet nie odzywa. Dokument i święty spokój. Rozesłali na przykład na grupie szkolnej taką informację, że zostały zatwierdzone jakieś szczepionki dla dzieci, więc wysłałem tylko dosyć długą informację na tej samej grupie, że oni sami za siebie odpowiadają, ale dzieci nie mogą szukać informacji, bo nie czytają jeszcze wystarczająco i dla nich rodzice są autorytetami. Tak. Więc prośba, poczytajcie, jak się na przykład w 2016 roku skończyło badanie na makakach, które mają bardzo zbieżną z nami DNA po podaniu 5 szczepionek. Takich, jakie się dzisiaj podaje. Poczytajcie na temat niemieckiego naukowca, który został zamordowany przez tak naprawdę niemiecką policję, który był wybitnym specjalistą odnośnie grafenu. I wrzuciłem kilka takich słów, kluczy. I co, zablokowali cię? Nie. Coś zaczęli z tobą rozmawiać? Nikt tego nie skomentował. Ale problem jest taki, że ludzie się śmieją. Dostają zastrzyk, a później łyżeczka im się przyczepia do miejsca, w którym go dostali i patrz, łyżeczka się trzyma. Nie zastanawiając się czemu, co im strzyknięto. Nie zastanawiając się czemu tak skokowo wzrosła teraz, nawet w mediach mainstreamu, ilość nagła śmierć, niewyjaśniona. Przecież jak kiedyś pisałem tą frazę w kilku językach na wyszukiwarce Google'a, znaczy na któryś po stronie Google Analyticsa, to po prostu jest taki wystrzał. Nikt tego wcześniej nie używał. Zobacz, co się dzieje ze sportowcami. Wiem. U których ta krew krąży trochę szybciej. Ja myślę, że w pewnym momencie ludzie się obudzą. Boję się troszkę, że będzie to jednak za późno. Ale oczywiście my nie jesteśmy lekarzami, czyli patrz, nie mamy dyplomu ukończenia uczelni, która idzie tak. Oczywiście. Więc się na pewno na tym nie znamy. Okej, to na koniec może coś optymistycznego w kontekście tego, jak powinniśmy w tym roku swoje działania prowadzić, żeby jednak finalnie skończyło się to pozytywnie. Myślę, że ten rok nie powinniśmy iść w kierunku inwestycji. To możemy w drugim nagraniu, bo to musiał być długi wstęp zrobić odnośnie tego, jak wygląda sytuacja, ale myślę, że to będzie dobry rok. Tak jak poprzednie 2 były genialnymi latami pod inwestycje. Tak teraz to jest rok pod bardziej ochronę kapitału, a skoro tak, to mamy rok na edukację, na zrozumienie tego, jak działa system, żeby nas po prostu nie dymano z każdej możliwej strony. O edukacji będziemy rozmawiać w drugiej części, na którą zapraszam. Dzięki za rozmowę. Dzięki również.
Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.